Cześć, witajcie tak nietypowo. Dzisiaj piękne słońce, troszkę chłodno, ale piękne słońce, a ja jestem szalenie podekscytowana, ponieważ za chwileczkę wyjeżdżam. 100 km mam do przejechania i podjęłam decyzję, że będę kupowała piec do ceramiki. To jest taki mały piec, malutki. Będę sobie mogła sama go ładować, rozładowywać, także bardzo się cieszę i mam nadzieję, że transakcja dojdzie do skutku. Oczywiście nie jest to nowy piec, jest to piec używany, ale myślę, że będzie sprawny i naprawdę już się nie mogę doczekać, kiedy go zobaczę. No a dalsza część pewnie będzie na kolejnym filmie, także trzymajcie kciuki. Tak wygląda to moje nowe cacuszko. Teraz może mi się uda otworzyć. Pokażę Wam, jak jest w środku. To jest malutkie. Tak, o, takie. Także teraz będę mogła sobie sama ładować piec i sama go obsługiwać. Bardzo się cieszę, jestem po prostu przeszczęśliwa. Już nie mogę się doczekać pierwszego wypału. Tak, Wiełka tutaj też oczywiście musi, tak? Posprawdzałaś wszystko? Posprawdzałaś, tak? Nic się nie zmieniło? Nic się nie zmieniło, prawda? Nie, nie zmieniło się nic. No to super, no. Jesteś piękna, oczywiście. I tak właśnie zaczęłam dzisiaj tak bardzo nietypowo vloga, więc teraz początek. Ja mam na imię Małgosia i witajcie na moim kanale YouTube. Dzisiaj będzie troszeczkę o dzierganiu, ale nie tylko, bo we wcześniejszych kilku minutach dowiedzieliście się, że ja również zajmuję się ceramiką. Oczywiście jest to na razie, powiedzmy, takie z doskoku, ponieważ ja w dalszym ciągu nie mam pracowni. Cała moja pracownia znajduje się w kuchni i w takim małym, zabudowanym tarasiku, ale jestem teraz bardzo szczęśliwa, bo mam taki mały piec i mogę sobie zacząć już tak próbować tą ceramikę, bo ja wprawdzie mam bardzo duży piec, ale to wymaga większej ilości rzeczy do wypału. Jak na ten moment kompletnie mi się to nie opłaca i na razie chcę się zająć po prostu, można powiedzieć, szlifowaniem warsztatu, ale pewnie niewiele z Was wie, że nie wiem, czy nie jako jedyna, być może się mylę, ale nigdzie nie spotkałam w Polsce, żeby ktoś robił takie miski dla dziewiarek, a ja właśnie robię takie miski. Tu się wkłada kłębuszek, tutaj się przyciąga niteczkę i można sobie ciągnąć tę niteczkę i po prostu ten wykrój, ta szczelina uniemożliwia wyskoczenie kłębuszkowi, jeżeli się gdzieś tam nitki zaplączą. Wiecie, jak nieraz jest tak inaczej zwinięty kłębuszek. A tutaj te dwie dziurki są, żeby odłożyć druty, żeby robótka nie spadła. Także taka akurat tej miski już właściwie nie ma, bo została dzisiaj kupiona. Także nie ma tej miseczki, ale takie mam miski, które mi zostały. A jeszcze taka wiśniowa, taka miseczka, o, z takim moim tutaj Friday Witch, czyli piątkowa wiedźma, taki brand i taką. I jeszcze mam taką moją malutką, gdzie próbowałam szkliwa w takie biedroneczki, takie sobie próbowałam, o. To trzeba najpierw wypróbować. To jest bardzo długi proces. To ceramika nie tworzy się szybko. Prędzej się dzierga, dużo prędzej się dzierga. Ale właśnie chciałam Wam powiedzieć, że ja również robię takie miski na zamówienie. Robię też w większej ilości. Będę na targach w Gdańsku 11 maja, nie marca, 11 maja z miseczkami i prawdopodobnie też z tymi
woreczkami, znaczy to nie są woreczki, to są takie koszyczki. A także będę też z tymi koszyczkami i zapraszam Was serdecznie, bo już jest data, także zapraszam do Gdańska na targi 3 City na Drutach. Tak, to tyle o ceramice i o koszyczkach. Teraz powiem Wam o moim brzoskwiniowym puchu. Ponieważ tak, jak już widzieliście ostatnio, zrobiłam plecki. Tak, te plecki są już w całości i czekają na dalsze części. Tak, tak wyglądają plecki. Nie, no lewa strona, tak, o. Tak wyglądają plecki. Fajnie się robi ten wzór po prostu prawie jak żakard, to znaczy, a to jeszcze jeden rządek, to jeszcze jeden rządek, to do skończenia tego raportu. No a to jest tylko 12 rzędów, no i tak szybko i przybywa. No ja przyznam Wam się, ja robię głównie przed snem w łóżku, więc no tak nie idzie mi ta robota tak jakbym chciała, ale i tak jest nieźle. Tyle mam przodu i tutaj już będzie podkrój na szyję. Podkrój pachy zrobiła. Tutaj jest, a tutaj będzie podkrój na szyję. I wymyśliłam sobie, że, bo ja zazwyczaj robię dwa przody naraz, jeżeli jest to rozpinany sweter, robię 2 przody naraz i 2 rękawy naraz. Ale tym razem zrobiłam najpierw jeden w kawałku, ponieważ ja mam 2 moteczki. I troszeczkę się bałam, że te motki po prostu będą się plątać, będzie mi niewygodnie. Więc zrobiłam do podkroju szyi i żeby już ładnie wszystko oczkami, żeby się zgadzały te oczka, to pomyślałam sobie, że gdzie ja mam ten, aha tutaj właśnie w tym koszyczku, że sobie zrobię znowu do szyi ten drugą część przodu i potem już tutaj będzie mało oczek, także szybciutko mi pójdzie. No i potem 2 rękawy, wiadomo. Także tyle z takich nowinek. Jeszcze chciałam Wam powiedzieć o jednej, właściwie o 2 rzeczach. Jedną z nich jest gazeta. Kupiłam dzianinę, ostatni numerek. To są dzianiny z numer 1 2024 i któraś z pań, nie pamiętam, która pytała mnie o ten sweter z podnoszonymi oczkami i tutaj są chyba 2 takie sweterki. Jeden to nawet mi się bardzo podoba i tak zmieniłabym sobie kolor, ale bardzo mi się podoba taki, bo ja robiłam właściwie taką narzutkę, nie kardigan, coś takiego, rozpinany sweter, w każdym razie bez guzików, ale taki z 2 części, przodu z 2 części. Tutaj jest taki sweterek, bardzo ładny, bardzo mi się podoba. I prawdopodobnie będę robiła go w kolorach brzoskwiniowy z zielonym. Tak sobie wymyśliłam, brzoskwiniowy z zielonym. I jeszcze jest jeden ten sweterek, tutaj o, też z podnoszonymi oczkami. Także ten tutaj, o zaraz, niech ja zobaczę, czy tam widać tak jakoś, o, żeby w kadrze się zmieścić. To jest chyba ten, zaraz, nie mylę się, tak, bo tu są te takie sześciany. Sześciany są. Także chyba się skuszę na taki sweterek, bo to się bardzo szybko robi i jest opis rzędami, także polecam tę gazetkę. Naprawdę są też jeszcze inne fajne sweterki, na przykład ten mi się bardzo podoba, różowy, w paseczki i też robiony od góry. Wprawdzie jak przeczytałam opis, to mnie trochę zmroziło, bo nie rozumiem w ogóle. Ale myślę, że jakbym przeczytała z 20 razy, to może by dotarło do mnie, o co chodzi. No i jeszcze jedna rzecz. Dzianiny się, że tak powiem, wstrzeliły. Może były jakieś przecieki wcześniej, że kolorem roku jest kolor brzoskwiniowy, bo są 2 sweterki. Taki
taki właśnie cardigan. Ładny jest. I taki. Z takim ażurem. To są właściwie dwa kolory. Jeden jest taki mandarynka jest nazwany, a drugi brzoskwiniowy. Też fajny. Także dwa takie sweterki w kolorze, a nie, jeszcze tu, przepraszam, jeszcze są dwa. Jeszcze są dwa. Tutaj ciemniej troszkę wychodzi, ale faktycznie można, no wiecie, no tak prawdę mówiąc, to każdy kolor, każdy sweter można zrobić w kolorze brzoskwiniowym. To nie jest problem. Ale fajnie jak się już, jak się zobaczy taki sweterek, to jest zupełnie inaczej. Także polecam tę gazetkę, bo faktycznie są te takie sześciokąty, heksagony. Dwa swetry są robione tym wzorem, także można skorzystać i tak. A tu patrzę, jeszcze jest kamizelka. To jakoś tak nie zwróciłam na to uwagi. Zaraz niech ja zobaczę. Tak, i jeszcze jest kamizelka do tego. Proszę bardzo, też w te sześciany. No fajnie. No widocznie jest trendy na topie ten wzór, bo faktycznie w jednej gazecie i 3 udziergi tym samym wzorem, także jestem zaskoczona. Jestem zaskoczona. A teraz jeszcze chciałam Wam powiedzieć o tym kalu, który zaczął się już od wczoraj. To jest kal pod tytułem Spot Sweater. Ja wspominałam tydzień temu, że zakupiłam wzór. Zaraz Wam pokażę tu od Ann Wenzel. To jest taki sweterek. I Ania z kanału Dziennik Anny P. organizuje ten kal. I teraz tak, muszę Wam powiedzieć, że tak, włóczkę kupiłam w Motkomanii, przepiękną włóczkę. Ja w ogóle miałam taki zamysł 2 lata temu z kawałkiem. Kupiłam taką włóczkę z Dropsa. Fabel. Taki melanż. Ja sobie pomyślałam, tutaj wychodzi czerwony, ale to jest w zasadzie taki malinowy kolor. Ten czerwony, który tutaj jest, to jest taki malinowy. I ja sobie pomyślałam, że ja zrobię taki sweter, taki cardigan na rower, albo jak wychodzę z psem, coś takiego. Taki niezobowiązujący w ogóle. Z samymi prawymi, lewymi oczkami, takim jerseyem. Ale tak mi leżała, ta włóczka leżała. Myślę sobie, kurczę, co by tu zrobić? I Ania wpadła na fantastyczny pomysł, żeby tło zrobić melanżowe do tego swetra, do tego spod swetra, a te trójkąciki, które tutaj wychodzą, o takie, bo tu są takie trójkąciki, czyli tak, te duże trójkąty jasne, kolorem melanżowym, a te takie pojedyncze oczka, które też tworzą w sumie trójkąty, tak, zrobić kontrastowym kolorem. No, wahałam się, nie wiedziałam, czy granat, któryś z tych kolorów, czy fiolet, czy granat zrobić. Właściwie tu nie ma granatu, jest fioletowy taki, taki fiolecik. To jest fiolet. No nie taki jak na moim swetrze, ale fioletowy. I Iwonka ze sklepu Motkomania z Gdańska dobrała mi fantastyczne włóczki. Fantastyczne. Po prostu tak. Kit silka do tego melanżu, bo tam są 2 nitki. Robione w 2 nitki to jest. Czyli taki kit silk, kurczę, wanilia taka, ale taka mocna. Piękny kolor. Naprawdę przepiękny kolor. I do tego na te trójkąty ciemniejsze takie 2 włóczki, to jest i Arvetta Classic, takie, bo to też miało być właśnie z jakimś moherkiem, z jakimś, no i to jest właśnie moher jedwab, moher 60, 40 jedwab, tak, no a tutaj Seide Silk, no bo to w różnych językach, patrzę, co tu jeszcze jest, przecież 60 i 40 to jest 100. No tak.
No, więc takie i to moherek i arwetta, taka malinka, prześliczne w połączeniu. I wymyśliłam sobie, że ten golf zrobię właśnie taką białą, z tym kit silkiem też pomieszam. To jest flora od Dropsa. Biała flora. Właściwie ona jest śmietankowa. To nie jest taki biały kolor, taki off-white, czyli złamany biały. Bo biały to jest zupełnie inny. No ale tu nie mam akurat, żeby przyłożyć coś białego. W każdym razie to nie jest taki typowo biały kolor. Może tu będzie widać. O, widzicie różnicę? Jest różnica. Wprawdzie no papier to jest zupełnie coś innego, ale tak, to jest taki off-white, czyli złamany biały. No i tak, muszę Wam powiedzieć, że zrezygnowałam z robienia tego swetra. Wczoraj zalogowałam się na tą platformę, która skupia te wszystkie osoby, które zakupiły wzór, i muszę Wam powiedzieć, że po przeczytaniu wielu dziesiątków komentarzy stwierdziłam, że no niestety nie jestem na takim etapie. Odpuszczam. Odpuszczam. Być może kiedyś go zrobię. Włóczkę na pewno wykorzystam, ale nie, na ten moment na pewno nie zabiorę się za ten sweter. Więc tak jak powiedziałam, odpuszczam na ten moment. Sweter dla mnie z opinii innych wytrawnych dziewiarek, które mają naprawdę wiele swetrów zrobionych ze sobą i to z taką konstrukcją właśnie od góry i raglanem, utwierdziła mnie w przekonaniu, że to jest za trudna rzecz, żebym ja mogła ją na ten moment zrobić, więc no cóż, porwałam się być może trochę z motyką na słońce, ale nic nie dzieje się bez przyczyny. Być może tak miało być. Bardzo się cieszę, że wsparłam kupnem tego wzoru projektantkę, ponieważ wiem, że słyszałam, że zmaga się z chorobą i na pewno jest to dla niej, jeżeli zobaczyła taki ruch, jeżeli chodzi o ten wzór, jeżeli zobaczyła, że jest takie zainteresowanie, na pewno ją to podniosło na duchu. Mam nadzieję, że ją podniosło, ale myślę, że tak, bo to jest takie budujące, jeżeli coś się dzieje z naszymi wzorami, czy z naszym produktem, który chcemy sprzedać i na raz jest taki boom. Ja pamiętam, mamy tak, bo ja z mężem również jesteśmy producentem linijek do patchworku i do piekowania i bardzo często jest tak, że gdzieś ktoś zrobi jakiś wzór, no na przykład, który się nazywa Mirafiori, powiedzmy, to się składa z iluś tam elementów, to się zszyba potem w jedną całość, potem tą jedną całość w wiele jednych całości, w jeszcze większą całość, no i tak powstaje narzuta, którą się później pikuje. I wiem, że niejednokrotnie jest tak, że gdzieś ktoś coś pokaże i nic się nie sprzedaje, tylko ten jeden wzór, bo po prostu ktoś gdzieś i zafascynował się i wszystkie panie w takich grupach, które szyją w Anglii, czy gdzieś we Francji, w Niemczech, no różnie to bywa, w Holandii, jest po prostu taki boom, że tak zaczyna się generalnie od Anglii, a potem to idzie tutaj na nasz kontynent no i wtedy ten jeden wzór trzeba szybko produkować, bo po prostu jest olbrzymie zapotrzebowanie. Także rzeczywiście być może, myślę, że Ann się domyśli, że jest takie pospolite ruszenie w Polsce i jest ten spod sweter robiony. Także ja mam taką dobrą energię i dobrą myśl, że chociaż tak mogłam wesprzeć tą projektantkę. Natomiast tak, jeżeli chodzi o całą grupę, to trzymam kciuki, mam nadzieję, że wszystko się powiedzie, a ja być może ten sweter zrobię w innym terminie, po prostu. Na ten moment nie jestem gotowa na takie schody, które tam się zaczynają. Gdzieś po drodze słyszałam, że jakieś tam są utrudnienia.
Dla mnie dziewiarstwo jest tak jak patchwork. Po prostu ja nie szyję, co nie znaczy, że nie potrafię, ale po prostu ma mi sprawiać radość i cała moja praca, która trwała ponad 10 lat, była skierowana na to, żeby pokazać, że patchwork nie jest trudny, że można patchwork, taką narzutę uszyć nawet w weekend, że nie trzeba się umartwiać, że nie trzeba się pocić przy tym, tylko po prostu ma to sprawiać przyjemność. Trzeba to pociąć na jakieś tam kawałki, zszywać jakimiś technikami, które są proste do opanowania i potem cieszyć się gotowym produktem. Także na razie jestem na etapie nie podnoszenia sobie poprzeczki za wysoko. Na razie jestem na etapie cieszenia się z dziergania, bo daje mi to niesamowitą radość i taki spokój, wyciszenie. Mam jeszcze oczywiście, wiecie, te gliniane rzeczy, żeby się wyciszać. To fantastyczne, to jest jak medytacja. Jak się na kole toczy, to jest podobne do medytacji. Tak myślę, bo ja nigdy medytacji nie uprawiałam, ale tak myślę sobie, że to jest bardzo podobne. No także właśnie tyle mam dzisiaj takich wieści. Musiałam szybko się zebrać z tym nagrywaniem, bo za chwilę znowu słońce zajdzie i tak jest ponuro. Już teraz widzę, że zaszło słoneczko, ale bardzo się cieszę z tego tygodnia. Ten tydzień był naprawdę bardzo intensywny i mam nadzieję, że przyszły tydzień będzie jeszcze bardziej intensywny. Zobaczycie. Tak się będzie działo trochę. Mam nadzieję tylko, że mi zdrowie dopisze, bo w tym tygodniu, muszę Wam powiedzieć, w sekrecie miałam pierwszy raz ciśnienie 160 i było to dla mnie traumatyczne przeżycie, naprawdę. W momencie podniosło mi się to ciśnienie i no, byłam trochę zestresowana. Za tam parę godzin wróciło do normy, ale jest to dla mnie taka nowinka, bo ja mam zazwyczaj niskie ciśnienie. Więc coś się musiało wydarzyć, nie wiem co. Analizuję, na razie nie doszłam do żadnych wniosków, bo się nie zdenerwowałam więcej niż zazwyczaj. No i ciekawa taka sprawa. No starość, no co zrobić? Starość. Tak, także tyle mam dzisiaj Wam do przekazania. Moteczki są przepiękne. Będę coś wymyślać. Już sobie tak nawet myślałam, czy by nie zrobić żakartu z tego jakiegoś innego, żeby tak długo nie leżały, bo wymyśliłam tak, wcześniej już Wam opowiadałam, że biorę jeden projekt, który już mam zaczęty. Jeżeli on już jest na takim etapie do skończenia, czyli powiedzmy zostało mi tam niewiele rękawów, jestem na etapie rękawów, dopiero biorę nowy projekt, czyli nie biorę kolejnego zaczętego projektu, żeby skończyć, tylko biorę kompletnie nowy projekt. I tak się właśnie zastanawiam, jak skończę ten brzoskwiniowy, o gdzieś mi ucieka ten brzoskwiniowy. Jak skończę ten brzoskwiniowy, to chyba wezmę się za tą śliwkę, o której Wam mówiłam, że chcę zrobić ten taki sweterek przez głowę, ale z raglanem i z tym ażurem tutaj. W zeszłym, nie, dwa vlogi wcześniej, mogę Wam podlinkować, to będę robiła ten śliwkowy, ponieważ on jest właśnie przez głowę i z raglanem i to będzie chyba taka wprawka, bo ja już wspominałam, że to miała być taka wprawka w te swetry przez głowę z raglanem. Nie przez głowę, tylko od góry, no przez głowę, ale od góry z raglanem i właśnie sięgnę, mam nadzieję, że to, i właśnie z tego Rowana, z tej tweedowej włóczki, no to taka podobna, z tej tweedowej włóczki chcę zrobić, chcę zacząć ten sweterek, z gazety też, z raglanem i robienie od góry. Być może to mi ułatwi później podjęciu decyzji o tym spod swetrze. No zobaczymy. Także jak już będę na etapie rękawów do tego brzoskwiniowego sweterka, to zaczynam śliwunię.
Także tyle. To tyle na dzisiaj. Muszę sobie utoczyć miskę, bo widzicie, jakby mi pasowała miseczka do tego. A tych już też nie ma. Także no, muszę sobie utoczyć. A propos pieca, też go nie mogę włączyć, bo on jest taki manualny. To nie jest z programatorem piec, to jest taki typowo manualny piec. Jeszcze są potrzebne takie stożki pirometryczne, żeby tam temperaturę ustawiać. No i niestety w Polsce nie ma takich stożków i trzeba zamówić za granicą i to też nie jest problem, bo to grosze kosztuje, no ale czas przesyłki jest po prostu długi no i muszę w Austrii zamówić właśnie takie stożki, żeby włączyć sobie piec. A wcześniej jeszcze muszę utoczyć, poczekać aż wyschnie i no cały proces, także zanim mi przyjdzie to już miseczki wyschną i myślę, że za jakiś czas pokażę Wam nowe moje, nie tylko udzierki, ale utoczki. Nowe utoczki. Tak, także ja pozdrawiam Was serdecznie. Jeżeli film Wam się oczywiście podobał, to lajkujcie, dajcie łapki w górę, subskrybujcie, komentujcie. Jestem bardzo wdzięczna za wszystkie komentarze, naprawdę sprawiacie mi ogromną radość, że ten kanał się rozwija dzięki Wam i w ogóle dziękuję bardzo z całego serduszka, że byliście tu dzisiaj ze mną. Zapraszam ponownie za niecały tydzień, tak myślę. Trzymajcie się ciepło, pięknego weekendu i do zobaczenia wkrótce. Pa, pa!